Bardzo często, bardzo, ale to bardzo, bardzo często i nagminnie słyszę, że drukarnia chce coś na wektorach, na jakichś tam wektorach. Ja nie wiem o co chodzi, nie wiem co to są wektory. I nawet często nie macie chęci poznać, tak naprawdę zrozumieć co to są wektory. Okej, teraz lecimy z tematem wektorowym. Zaprojektujemy sobie, przeprojektujemy logo wygenerowane w AI, czyli w rastrach. Bitmapę zamienimy na wektory, nie automatycznie, tylko ręcznie wam pokażę jak to wykonuję. Oczywiście jest opcja tworzenia automatycznego wektorów, ale przy takich projektach, jak wam zaraz pokażę, to się nie do końca sprawdzi, ponieważ one wyglądają jak narysowane ołówkiem, mają dziury, są nieregularne i nie o to nam chodzi. Chcemy wycykać ładne logo zrobić. Czemu wektory? Czym to się je? Po co są wektory? Zaraz wam omówię, tworząc to logo. Tak będzie chyba najlepiej, jak po prostu będę sobie klikał, bo to chwilę zajmie. Będę wam tłumaczył i w kolejnym etapie, czemu drukarnie wszystkie chcą od nas pliki na krzywych, zamienione treści na krzywe. Bo to jest troszkę powiązane ze sobą, ale zaraz wam powiem dlaczego. I co, do rzeczy, lecimy z projektem. Wygenerowałem sobie w AI takie dziwne coś. Kask mi się nie podoba. Helmet po angielsku, dlatego mi hełm wyskoczył, a to nie jest rycerski hełm, tylko kask motocyklowy. Znajomego syn śmiga na motocyklach mojego przyjaciela i ma numer 37. Stworzymy dla niego wspólnie jakąś tam graficzkę. Wrzucę wam w opisie kanał, możecie go zaobserwować. Link do kanału. Fajnie naprawdę śmiga, no i na moim kanale też zobaczycie film, jaki mu nagrałem chyba na Slovakia Ring. Dobra, wracamy do grafiki. Stworzyłem w AI bodajże model Nano Banana, akurat z Envato ja korzystam, bo na Gemini coś ostatnio mi świrował. Stworzyłem takie coś. Nie oceniam jakości, nie jest to zbyt fajne, ale może nie potrafię. Zobaczymy. I wrzucamy to najpierw, ląduje to w Photoshopie. Kopiuj, wklej do Photoshopa. I teraz tak, nie podoba mi się hełm, więc pozbywamy się hełmu. Poczekajcie, może ja sobie skorzystam z wygodniejszego monitora do takiej zabawy i was przełączę na ten monitor. Dobra, jesteśmy na tablecie graficznym. Teraz powinniście widzieć prawie wszystko, co ja mam na ekranie. On ma inną proporcję, dlatego mi ucina górę-dół kosztem boków. Dobra, coś może kiedyś naprawimy, ale ogólnie. Nowa wersja Photoshopa to już w ogóle magia. Zaznaczamy sobie, co chcemy. Dajmy remove i generative AI, czy tam jakiś inny algorytm sobie usunie ten obiekt. OK. I sumarycznie chciałbym sobie dopasować w Photoshopie, jak to będzie finalnie wyglądać. Wycinamy sobie, wklejamy, oj nie tu, tej warstwy, wycinamy, wklejamy. Dajemy warstwę wyżej i tak, i sobie chcę zrobić, żeby ten płomień był troszkę w innym miejscu, inaczej rozłożony, może troszkę większy, tak wizualnie, żeby spasował mniej więcej, coś tego typu, ok. I w zasadzie nic więcej nam nie trzeba, więcej modyfikacji nie potrzeba. To wszystko jest, pamiętajcie, na odwal się tak zwane, bo chcę sobie zwizualizować, co tak naprawdę będę robił. Ok, w miarę to ma fajną formę, no to lecimy z wektorami. I teraz przy okazji tego, że jesteśmy w Photoshopie, który jest programem rastrowym, pikselowym, pokażę tym, co jeszcze może nie wiedzą, czym się różni wektor od piksela. I tutaj chodzi o to, że jeśli zoomujemy na maksa, tu nawet Photoshop nakłada dodatkowo taką siatkę, żeby rozróżnić pojedyncze piksele, żeby pokazać, że to jest grafika pikselowa, czyli tak zwana grafika rastrowa, inaczej bardziej profesjonalnie nazwana. Spłaszczamy sobie ten obrazek, żeby go przekopiować na raz. Zaznaczamy całość, Ctrl+C, otwieramy Illustratora. Illustrator też może zejść na ten ekran nam. I wklejamy sobie go do Illustratora i w Illustratorze, mimo że to jest program wektorowy, możemy spokojnie importować pliki rastrowe, pliki pikselowe, żeby montować to wspólnie razem z wektorem. I teraz patrzcie, czym się różni wektor od rastra? Wektor, czyli tak zwane krzywe też, bo to jest jedno z drugim się wiąże, to są pliki kształtów. To są kształty, które są obliczane matematycznie. Mogą być dużo bardziej złożone, może to być zwykły prostokąt. I patrzcie, gdzie mamy oddalony projekt, widzimy, że powiedzmy
powiedzmy się dużo nie różni, może w takim przybliżeniu i to jest ostre i to jest ostre, ale przybliżamy sobie coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej i widzimy jak nam obrazek rastrowy się zmienia, jak to wygląda i widzimy jak wygląda plik wektorowy. Krawędź pliku wektorowego możemy przybliżać w nieskończoność. Tylko dzięki dlatego, że on jest obliczany na bieżąco. To są współrzędne matematyczne tych punktów krzywych, które tworzymy. Czyli jeśli stworzymy jakąś krzywą, również jest obliczana matematycznie i wszystko jest jak żyleta. Po co to jest? Ten format wektorowy został stworzony po to, żeby tworzyć właśnie logotypy, żeby dostarczać treści dla drukarni, które nie mają twoich czcionek, z których korzystasz na komputerze przy projekcie. Po to się zapisuje w tym wektorze, żeby wszyscy mogli go otworzyć i skalować dowolnie. W przypadku projektów do druku treści zamieniamy na krzywe, czyli właśnie na wektory, ponieważ sama czcionka, jeśli sobie wpiszemy albo skorzystamy z tej czcionki domyślnej, którą nam lorem ipsum, którą nam generuje, ona też jest wektorem, można powiedzieć, zaś ona jest zapisana jako czcionka, jako element, który instalujemy na swoim komputerze, czy pobieramy z internetu, z Google Fonts, czy z Adobe Fonts, czy jeszcze z jakichś innych serwisów, w których kupujemy czcionki, tak zwane fonty, bo nie mylcie z czcionką przez TZ, bo to jest zaś czcionka drukarska. To są czcionki, to są fonty, to jest chyba lepsza, trafniejsza nazwa, cyfrowe, które możemy edytować w każdej chwili. Ale w takim programie, jeśli tworzymy projekt i chcemy go wysłać do drukarni, wtedy dobrze, żeby albo dostali tą czcionkę, na której pracujemy, tego fonta, na którym pracowaliśmy, że po otwarciu, po imporcie twojego projektu do na przykład programu do ripowania, czyli do zamieniania na płyty drukarskie, często w tych programach do ripowania są importowane projekty w celu ułożenia ich z innymi użytkami. Jeśli nie zamienimy takiego tekstu na krzywę, to wtedy przy imporcie takiego projektu plik się może posypać, jeśli na tym komputerze nie ma fontu od klienta. I dlatego trzeba zamieniać na krzywe, bo też nie możemy wymagać od drukarni, że wszystkie fonty, które ludzie im wysyłają, używają w projektach, oni będą instalować na tym komputerze i będą mieć miliard fontów. Dlatego tworzy się z takich fontów krzywe. Zamienia się je w ten sposób create outlines lub na kilka innych sposobów, które pewnie wam pokażę w dalszym etapie. Jak będziemy robić ulotkę, pokażę wam, jakie są myki w Adobe, w Adobe Illustratorze, w Adobe InDesign, aby pracować na projekcie z treścią, a przy eksporcie automatycznie zamieniać na krzywe, żebyśmy mogli z powrotem wrócić do tego projektu i sobie edytować, bo zauważcie, że teraz, jeśli już zamieniłem na krzywę ten napis lorem ipsum, to ja już nie mogę go edytować, nie mogę zmieniać liter. Każda litera stała się krzywą. Krzywą, wektorem, zapisem matematycznym, a nie fontem, który możemy zmieniać. Nie informacjami, jakie tu są litery, tylko to już są punkty proste, krzywe i wszystko matematycznie zapisane. Możemy oczywiście modyfikować w ten sposób, przeciągać te elementy, punkty, robić z tym różne rzeczy. Tego się używa przy logo, ale nie możemy już z powrotem edytować na tekst. Wiem, że jest jakaś funkcja, teraz improwizacja, bo teraz sobie przypomniałem, że jest jakaś funkcja, która z powrotem pozwala zamienić krzywę na treść. Tylko pytanie, czy to działa i jak działa, i retype. Właśnie znalazłem tą funkcję i teraz on będzie próbował wykryć, jaki to jest font i próbował dać nam możliwość, teraz skanuję fonty systemowe, żeby wykryć, jaki to font, żebyśmy z powrotem mogli pisać. To jest nowość w jakichś wersjach nowych Illustratora i widzimy tutaj opcję, widzę, jakie nam zaproponował, możemy wybrać font. Tak, przypuszczam, że to jest właśnie ten font Myriad Pro, nie zwróciłem uwagi, ale to jest chyba domyślny font, w którym Illustrator chce pisać. I co? I mam kliknąć 2 razy? Co ja mam sobie tutaj wybrać? Exit? Nie. Find matching fonts. I co dalej? I to jest taki retype, że do końca Enter. Ja nie wiem, jak to zaakceptować. Jak wiecie, piszcie w komentarzach, a ja się doedukuję jeszcze na innych kanałach. Prawdopodobnie.
Rzadko z tego korzystam, bo nigdy nie zamieniam treści na krzywe, duże ilości treści. Nagłówki czasem, jeśli potrzebuję zmodyfikować, to zamieniam, ale treści nie. Dobra, lecimy dalej. Cofamy to, czyli mamy krzywą treść, krzywy element, ale na potrzeby dzisiejszego odcinka szykujemy na krzywych to, co tutaj widzicie. I lecimy, ja zawsze sobie pomagam guide'ami tak zwanymi. Możemy kliknąć Ctrl+R w Illustratorze i wyskoczą nam linijki góra i bok. I możemy sobie z tej linijki zaciągać nasze linie pomocnicze, nasze guideliny, ale co częściej lubię robić, częściej korzystam z tej opcji, że korzystam z linii zwykłych, które sobie później konwertuję na guideliny, na nasze linie pomocnicze. Wybieram sobie kolor, który będzie mi pasował, stawiam sobie jakąś linię i wybieram kolor stroke, czyli obrys. Stroke po angielsku, stroke po angielsku, po polsku obrys. I dlatego mi się na tym lepiej pracuje, bo mogę sobie dać grubsze linie i sobie dostosowywać te linie na bieżąco. Ja teraz muszę sobie w Unlock Guidelines, chcę sobie wywalić te linie pomocnicze, które wcześniej dodałem, bo będziemy pracować na tych czerwonych liniach i stworzymy sobie na tyle wygodne linie, żeby nam się lepiej pracowało. I teraz tak, staramy się zachować elementy, tak, tutaj 7 zawsze jest bardziej skoszona, więc dopasowujemy elementy w ten sposób, żeby nam tworzyły jak najmniejszą ilość płaszczyzn, z których sobie później to zbudujemy. Widzicie, ta płaszczyzna z trójki, żeby się pokrywała z tą 7, ta płaszczyzna tak samo ma być tutaj, na zamknięcie 7. Tu już więcej tego nie mamy, ale wewnątrz trójki powiedzmy coś jest. Lecimy z góry teraz poziome linie, czyli mamy tutaj poziom. Możemy sobie ją przedłużyć, żeby trójkę też dopasować. Mamy tutaj i teraz tą linią poziomą dochodzę do każdego miejsca, w którym mamy linię poziomą, ale również gdzie mamy jakieś wierzchołki, czyli tu i zobaczymy, czy to nam starczy. Teraz, gdy mamy te linie nasze zwykłe, klikamy sobie prawym i dajemy Make Guides i możemy dać, żeby nam te guidesy unieruchomił, czyli Lock Guides. I teraz z narzędzia Pen Tool, czy nie wiem jak ono się nazywa do końca, Pen, tworzymy sobie, nam przyciąga akurat do rogu, bo tutaj nie zrobiłem, widzicie, nie zrobiłem guide'a. Sobie cofniemy i dodamy jeszcze jednego guide'a tutaj od Unlock Guide, schwycimy tego i go tu jeszcze pociągniemy. Ok, znowu delokujemy guide'y i śmigamy po narożnikach tak naprawdę ile wlezie. Tu możemy sobie w ten sposób dać, tu do narożnika, tutaj możemy dać dalej. Pamiętajcie, zawsze trójki, zera, one wychodzą poza linię, bo gdy zrobimy, że ta trójka będzie się kończyć na równo z 7, to coś nie tak, nie wygląda tak jak trzeba. Więc pamiętajcie o tym, że nie zawsze zasady są idealne dla wszystkich liter, dla wszystkich cyfr. Musicie to robić mimo wszystko dobrze, ale na wyczucie. Nie zawsze wszystko, co jest równe według linijki, jest później równe dla oka. Często są złudzenia optyczne i wprowadzają zamieszanie. Na przykład jak się dodaje jakąś tam R-kę, czasem trzeba wyśrodkować logo w innym miejscu, ponieważ już gdzieś dodaje masy do tego loga. Tu już chodzi o doświadczenie i wyczucie. Zobaczycie, o co mi chodzi przy na pewno nie jednym projekcie. Teraz dojeżdżamy, spróbujemy dojechać do, nie wiem jak to będzie wyglądać, dojedziemy tą trójeczką do samego końca. A tu już mogę spróbować powyginać to, bo mam do czego. O i tu też nie dodałem guide'a. Dobra, tu już mój błąd. Nie chcę już tracić czasu, żeby to dodawać. I lecimy z koksem, lecimy z 7. Coś mi nie przyciągnęło. Lecimy 7. Tego typu cyfry są naprawdę spoko, łatwe i mamy powiedzmy numerację. I w guidach jeszcze jest to spoko, że jeśli zamienimy sobie takie w guidy, możemy je po prostu ukryć na moment, na chwilkę, nie ruszając ich, nie usuwając. I teraz mamy plik wektorowy. Teraz zajmiemy się troszkę uładnianiem tego kwadraciaka przy
użyciu różnych narzędzi wektorowych. Dzięki temu możemy sobie elementy ponaciągać tak, jak nam wygodnie. Oczywiście tu też są jakieś sposoby na to, żeby wypracować. Widziałem nie jeden filmik w internecie, jakie zasady, gdzie wstawiać te punkty, żeby jak najmniejszą ilością ruchów nam się tworzyły te krzywe w odpowiednim łuku, żeby nam się to trafiało, ale szczerze wam powiem, wszystko działa, dopóki nie trafimy na jakiś wyjątek, więc to już też chyba kwestia wyczucia, wydaje mi się, żeby dojść do wprawy w używaniu tego pentola, tego narzędzia do stawiania tych krzywych. No i powiedzmy, mamy jakieś tam cyfry tworzące piękną liczbę 37. Wygląda to nie najgorzej, równiutko. Może tą siódemeczkę troszkę rozciągniemy, bo tu też możemy zmierzyć, jaką trójka ma grubość, jaką wszystkie elementy tutaj, ten element, że powinien mieć taką szerokość jak ten, ale znów to jest matematyka albo twórczość i nie zawsze matematyka nam się przełoży w jakimś kroju pisma na to, żeby ładnie wyglądało. Poszerzyliśmy, na oko moje jest ok, możemy lecieć dalej. Teraz troszkę trudniejszy element do robienia na krzywych, ale tu już być może przyspieszę to na wideo, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Raczej sobie ogarnę w miarę. I tak, wracając do tematu, po co są te krzywe i dlaczego tak ważny jest ten format zapisu plików. I tutaj już powiedziałem o logotypie. Jak w logo bardzo jest to ważne, ponieważ to jest format bezstratny przy powiększaniu, przy używaniu na różnych materiałach. I mówiąc używanie na różnych materiałach, mam na myśli to, że jeśli tworzymy jakiś brand, tworzymy jakąś markę, czy to jest kosmetyk, czy to jest, nie wiem, twoje logo kanału YouTube'owego, czy to jest, nie wiem, logo firmy, jakkolwiek by to nazwać, cokolwiek ci jest potrzebne, z takiego logo wektorowego, jak gdy stworzysz takie logo wektorowe, ono nie ma prawa nie wyjść w różnych technikach druku. No inaczej. Nie powinno być problemów. Schowałem sobie guidę. Już drugi raz ściągam tego guida. Nie powinniśmy mieć problemów z żadną techniką. Chociaż mówię, jak nasramy tych wektorów, to możemy mieć problem z wykonaniem drobnych elementów, bo maszyna może nie być zbyt precyzyjna, żeby nam wyciąć. A już wam mówię, jaka maszyna. Jeśli mamy firmę, musimy często mieć pieczątkę. Żeby wykonać pieczątkę, maszyna, na przykład pieczątkę z naszym logo, maszyna, w tym przypadku laser, musi wiedzieć, co ma wyciąć. Jeśli do lasera wrzucimy zdjęcie, są jakieś tam sposoby, że ten raster gdzieś tam kombinuje, zamienia na krzywe automatycznie, czy po prostu wycina to, co jest czarne, ale jeśli chcemy choćby wyciąć kształt takiej pieczątki, żeby ją przykleić na to urządzenie, na tą pieczątkę tak naprawdę, jak chcemy przykleić taką gumkę, no to musimy ją wyciąć w jakimś kształcie. Są różne rozmiary kształtów, to taka właśnie linia wektorowa wyznacza linię cięcia lasera. I gdy wyznaczamy jakąś linię, to może być albo właśnie w ten sposób pojedynczy stroke, który jeśli nadamy mu grubość w programie graficznym, no to on jest fajny, gruby, elegancki, nie? Ale ta linia pośrodku to jest ta linia cięcia. Nadamy kształt, jeśli mamy właśnie nasze logo. Możemy sobie wziąć to logo, ukryjmy guideliny, wywalmy już sobie ten nasz numer, albo po prostu dajmy obok. Mamy to logo, to zauważcie, że przez to, że jest wektorowe, to możemy je wyciąć na przykład ze sklejki laserem, wyciąć z plexi, wyciąć folię, którą przykleimy sobie na koszulkę i zrobimy sobie logo na koszulce. I taki format wektorowy jest do tego właśnie stworzony. I aby podglądnąć dobrze, czy wszystko idealnie się nadaje do wycięcia, mamy w takich programach wektorowych jak Illustrator, mamy możliwość podglądnięcia linii cięcia, czyli tych outline'ów naszych, tych stroke'ów. W menu widok, w menu view mamy outline. I tutaj doskonale widzicie, że już nie mamy grubości, nie mamy wypełnienia, mamy same linie. Linie geometryczne, kształty, które mają swoje koordynaty i dzięki temu program wie, gdzie je wyświetlać. I taki projekt, jak sobie zaznaczymy wszystkie punkty, widzicie, ile on ma tych punkcików niebieskich. To są punkty, w których taki
laser, czy taki ploter, który ma nóż, jeździ, on sobie jeździ po tych punktach od punktu do punktu według krzywych oznaczonych, bo nie zawsze tu mamy milion punkcików między jednym a drugim na krzywym, tylko on zapisuje, po jakim łuku do tego łuku ma dojść. I zawsze takie punkciki to są punkciki, w których nóż się zatrzymuje lub przechodzi przez nie, jeśli są na linii prostej, ale bardzo dobrze jest zoptymalizować taki projekt, żeby nie miał punktów na linii prostej pomiędzy. To jest wtedy bardzo dobre dla maszyn, które, w sensie o to mi chodzi, że mamy linię prostą, mimo że jest linia prosta, no to, że te punkty są, te punkty się tutaj mieszczą. Nie potrzebujemy tych punktów, to ich nie dajemy. Najlepiej zrobić to w ten sposób. I tutaj jest kolejna sytuacja, o której chcę powiedzieć, że gdy dajemy taki projekt, akurat ten projekt, on na ploter się nadaje idealnie. Linie się nie krzyżują. Ale zauważcie, że jeśli chcemy sobie zrobić napis na koszulkę, to jest częsty błąd bardzo początkujących grafików, którzy coś tam liznęli, coś tam wiedzą i chcą sobie zrobić napis na koszulkę. I teraz sobie na przykład chcą napisać, nie wiem, słowo, jakieś tam logo chcą sobie zapisać, tu sobie nazwę wstawcie, jaką tam uważacie. Wybieramy jakiś gruby font, albo nawet jeszcze grubszy. Weźmy sobie Poppins, to jest, bardzo lubię ten font, ja tak naprawdę z 4 chyba fontów korzystam w swoim życiu, może więcej, ale bardzo nie lubię za dużej ilości fontów. I zwróćcie uwagę teraz, jaki jest problem. Przy widoku outline'ów to jest ciągle font, więc to nie są krzywe, więc sobie musimy to zamienić na krzywy, ale no nie chcemy takiej przestrzeni, chcemy, żeby bardziej to kozacko wyglądało jak logo, więc co robimy? Zwężamy sobie przestrzenie między literami, żeby nachodziły na siebie. Dalej widać, że to jest czytelne logo. Wiele jest takich projektów, gdzie te litery się łączą. To jest fajne, też powiedzmy łatwiejsze w wycinaniu, bo to jest jeden element. Nie trzeba później przenosić kilku elementów na koszulkę. Więc zamieniamy sobie to na krzywe. Create Outlines robimy. I już widzicie, że coś tu nie gra. Ilustrator nam pokazał, że linie się przecinają. Ale jak klikniemy sobie w inne miejsce, no to już to jest ukryte. Dopiero musimy zaznaczyć te obiekty, żeby wiedzieć, że one się przecinają. Dlatego się tak stało, ponieważ font ma każdą literę osobno wczytaną jako inny obiekt. Zamieniając na krzywe te litery, program nie patrzy, czy one są na sobie nałożone, czy są obok siebie. One mają być każda osobno, więc rozłączając tą grupę możemy przesuwać każdą osobno. Jeśli domyślnie był to napis, on jest zgrupowany i możemy sobie go edytować w tym przypadku. Ale właśnie jak damy go do cięcia, zlecimy go czy na laser, czy na ploter, czy nawet na jakąś frezarkę CNC, czy na inne urządzenie, które korzysta właśnie z koordynatów, z takich plików wektorowych, te cięcia przejdą po tych liniach, czego wynikiem będą przecięte litery w różnych miejscach, co nie jest za bardzo pożądane, bo na przykład w przypadku flexu, czyli na folii wgrzewanej na koszulkę, bo to się technicznie nie powinno nazywać nadruk, to jest wycięty kształt wgrzewany na koszulkę. To może być problemem jeśli pojawi się takie rozcięcie, bo ten flex ze względu na temperaturę po prostu to się kurczy, to się rozkurcza i często pojawiają się szpary w miejscach cięć. To nigdy nie jest tak, że mimo, że będzie przecięcie i mimo, że wkleimy jedno obok drugiego, no to nam się to nigdy nie rozejdzie. To cały czas pracuje, to cały czas gdzieś jest poddawane warunkom atmosferycznym i tak jak wszystkie tworzywa sztuczne kurczą się, rozkurczają i to może nam się rozpieprzyć. Dlatego trzeba to scalić. I w Illustratorze, w Corelu i we wszystkich na pewno wektorowych programach jest takie narzędzie, tu w Illustratorze to się nazywa Pathfinder i możemy sobie te elementy scalić. Czyli wchodzimy sobie z powrotem na widok taki i zobaczymy, klikamy, ja tutaj mam, klikając Altem, scalamy te obiekty, najpierw je rozgrupujemy, z Altem sobie scalamy i tu dopiero po kliknięciu Expand nam się te obiekty łączą. Przechodzimy na widok Outline i mamy ładnie zamknięte linie bez przechodzenia, scalone linie, nie przechodzą przez siebie cięcia i wszystko jest poprawnie. Tutaj linia jest w odległości, także tu nam nie scaliło i w ten sposób się naprawia zamianę fontów na krzywe, które później wysyłamy do
ploterowania, do wycinania na laserze, czy innych maszynach korzystających z tej technologii. I teraz tak, mamy nasze logo, powiedzmy logo, mamy nasz symbol, liczbę 37 z ogniem. Tutaj ten ogień ma obramówkę czerwoną, która jest żółta w środku. I jak takie coś wykonać? Można to zrobić na kilka sposobów. Ja spróbuję jednego, użyję offsetu, czyli wejdziemy sobie w path, w object path, offset path. I nam robi offset na zewnątrz. My chcemy, żeby zrobił offset do środka. Widzicie, pojawiła się druga linia. Jak damy na minus, to nam robi offset na minus. Zejdźmy sobie jeszcze, żeby uzyskać podobny efekt. I wszystko jest fajnie, tylko nam robi offset od wszystkich boków, które są tutaj zawarte. Ale dobrze, naprawimy to w inny sposób. Damy sobie taki, żeby nam tu się nie przecinało. OK. I rozpieprzymy tą krzywą, w sensie usuniemy sobie jeden punkt albo jakby to ogarnąć. Tak sobie zrobimy. Może to jest poprawnie, może to nie jest poprawnie. Z shiftem bodajże jak sobie usuniemy ten punkt, klikając shift, przejdźmy sobie na widok Essential Classic, wtedy mamy więcej narzędzi do krzywych. Jak usuniemy z shiftem ten punkt, to powinien nam zostawić krzywą. Jakbym usunął normalnie, to widzicie, ścina nam drogę od tego punktu do tego. Ścina nam tą krzywą, a jak z shiftem usuniemy ten punkt, to zachowuje nam krzywą jak najbardziej, tylko omija ten punkt. I w ten sposób możemy sobie to zaznaczyć. Tutaj też nam wychodzi. Możemy sobie nawet przejechać jeszcze dalej kawałeczek, żeby nam to wychodziło. I teraz zaznaczamy sobie dwa obiekty, czyli ten pod spodem i ten na wierzchu, który stworzyliśmy. Zaznaczamy sobie oba i znów Pathfinder nam przychodzi z pomocą. I klikamy tak, żeby nam rozciął divide wszystkie elementy. Tutaj za dużo nie widać, że się coś stało, ale patrzcie, jak teraz rozgrupujemy ten obiekt, to teraz możemy sobie usunąć to i możemy zmienić teraz kolor na właśnie jakiś tam pomarańczowy, żółty, zostawić czerwony, to możemy sobie dać czarne, żeby było tak jak na tym rastrowym obrazku. No i w skrócie w ten sposób to działa. Możemy znów zastosować operację, żeby powiększyć tą obramówkę, pogrubić i tyle w temacie. Tak działają krzywe i teraz wam pokażę, w jakich plikach zapisujemy krzywe i powiem wam, tutaj widzicie, też nie dopatrzyłem sobie, że tu nam się rozchodzi. Możemy sobie te obiekty naprostować w jakiś sposób, albo inaczej możemy sobie przegiąć porządnie i usunąć, sobie odrysujemy tą linię. Ctrl-Shift-B, żebyśmy mogli chwycić za punkt i przyciągnąć go do innego punktu. Ctrl-Shift-B z powrotem, żeby nam wróciły te bounding boxy do zmniejszania, przestawiania. To jest skrót, który warto zapamiętać, bo czasem przypadkowo się to kliknie, znikają te kontrolki i szlak człowieka trafia. I teraz sobie daję Ctrl-C i odejmuję od jednego obiektu drugi. I znowu Ctrl-Shift-V, żeby w tym samym miejscu mi wkleiło i znowu odejmujemy. I mamy naprawiony ten fragment. Nie mówię, że to jest idealny sposób, w jaki ja to robię. Jest chyba, nie wiem, dziesiątki sposobów, w jakie możemy uzyskać takie krzywe czy takie linie. Nie mówię, że mój sposób jest idealny, nie mówię, że jest jedyny. Możecie robić jak uważacie, na pewno na innych tutorialach uczą inaczej. To też nie jest do końca tutorial, tylko chciałem wam pokazać, jak powstaje logo na krzywych, powiedzmy logo, i jak powstają, czym się różni od rastrów. I teraz tak, format wektorowy definiuje się tym, że jest bezstratny. Definiuje się tym, że możemy go wycinać na właśnie ploterach, laserach i innych rzeczach. Kolejna zaleta tego formatu jest taka, że jest bardzo małe. Pliki z wektorami są bardzo małe i format na przykład SVG, w którym zapisuje się takie pliki wektorowe, jest standardem, genialnym standardem w internecie. Często jak zobaczycie na stronach internetowych ikonki różne innego typu, czy statyczne, czy nawet animowane, format SVG, format wektorowy jest właśnie stworzony również do tego, żeby tworzyć ikonki na strony internetowe, do jakichś aplikacji, animacje
wektorowe, że jakieś ludki tam chodzą, jakieś kształty się ruszają, nawet gradienty się, wypełnienia się zmieniają. To jest wszystko obliczane matematycznie, na bieżąco i jest idealnym formatem do internetów, ponieważ jest skalowalny. To nawet jest chyba w nazwie Scalable Vector SVG Vector Graphic. I to jest właśnie stworzone po to, żeby można było to skalować, a przez to jest wygodne, ponieważ mamy różne urządzenia, różnych rozmiarów, telefony, komórki, tablety, telewizory, różnego rodzaju ekrany komputera w różnych rozdzielczościach i mając plik graficzny na stronie internetowej w SVG, jesteśmy pewni, że możemy bezstratnie dostosować taki obrazek do wszystkich ekranów. Kolejnym formatem, bo już wiemy, że format wektorowy możemy zapisać w formacie SVG, wyeksportować. I kolejnym formatem, który takie dane wektorowe przenosi, to jest format EPS. To jest jeden chyba z najstarszych formatów plików graficznych wektorowych. To jest format raczej uniwersalny. Coraz bardziej się tego odchodzi, ale często właśnie maszyny korzystają z formatów EPS, chociaż jeszcze maszyny typu właśnie plotter, laser jeszcze z innych formatów korzystają, być może kiedyś o nich powiem. Ale tak naprawdę takiego EPS-a czy SVG można spokojnie przekonwertować bezstratnie na taki format, który czyta twoja maszyna. Czy maszyna w drukarni, czy maszyna w agencji reklamowej, czy w jakiejś firmie, w której jest wykorzystywana frezarka CNC. Bo to są pliki STL i inne tego typu, które też zapisują dane geometryczne. Ale z programu graficznego tak naprawdę, z takiego ilustratora, najlepiej eksportować krzywe właśnie w SVG, w EPS, jeśli chcemy być mega uniwersalni. Często jak kupujecie pliki na stokowych serwisach typu Adobe Stock, czy Envato właśnie, czy Shutterstock, jak pobieracie pliki wektorowe, to często będziecie mieli je w formacie EPS lub SVG. Zamiennie. Czasem się trafi AI, bo to AI też wyznaczył standardy takie, że większość ludzi tworzy te wektory jednak w Illustratorze i często programy czy te stokowe serwisy pozwalają zapisać plik AI, wrzucić plik AI do pobrania. I AI właśnie jest kolejnym rozszerzeniem, czyli Adobe Illustrator i kolejnym rozszerzeniem, w którym spokojnie można zapisać pliki wektorowe, to jest PDF. PDF też stworzony standard przez Adobe do tak naprawdę wyświetlania wszystkich rzeczy, które tam wrzucimy. I między innymi do PDF-a możemy wrzucić wektory. PDF jest standardem drukarskim, można powiedzieć. Są różne wersje plików PDF, więc mając jeden plik PDF nie oznacza to, że mamy coś na wektorach. To samo się też dotyczy pliku SVG, EPS i AI. Te rodzaje plików mają to do siebie, że możemy zapisać w nich i dane wektorowe, i rastrowe. Ale o ile rastrowe zapiszemy OK z wektorowymi, to przede wszystkim te rodzaje rozszerzeń plików są stworzone do rzeczy wektorowych. Bo raster możemy zapisać sobie w JPEG-u, w bitmapie, BMP, formacie w PSD, już z warstwami lub bez, bo to też nie jest powiedziane, że jeśli ktoś nam wyśle PSD-ka, to od razu będzie, że tam warstwy, że wszystko. Nie, może po prostu wszystko spłaszczyć do jednej warstwy, wysłać nam PSD. I często się też zdarza właśnie w agencjach reklamowych, że ludzie proszą logo w PDF i ktoś wysyła logo w PDF, które w środku jest plik rastrowy, logo z Photoshopa, czy nie daj Boże z Worda wklejonego, bo to też się zdarza nagminnie, przynajmniej kiedyś jak pracowałem w agencji reklamowej, poproszę o logo i pani czy pan mi przysyłali logo w Wordzie wklejone z jakiegoś JPEG-a i dupa i trzeba było kombinować, trasować automatycznie lub na wektorach. Pokażę wam jeszcze właśnie co to jest to trasowanie, czyli automatyczna zamiana na wektory. Z powrotem wracamy na tablet i mamy nasz plik wektorowy, który stworzyliśmy sobie, który jest żyleta i mamy nasz plik rastrowy. Zduplikujemy go sobie, żeby wszystkie trzy porównać. I takie programy jak Illustrator, takie programy jak Corel, zapewne Affinity i wiem, że jeszcze AI są takie, które tworzą ci wektory z rzeczy,
które wrzucasz jako zdjęcia, jako rastry i możemy zrobić tracing. Klikam tracing, mamy wektory. Możemy to dostosować oczywiście, żeby uzyskać kolory i o tyle, o ile właśnie taki tracing przydaje się czasem, żeby szybko zamienić na krzywe obiekty czarno-białe, to przy kolorach jeszcze jakoś algorytmy nie potrafią tego ogarnąć. Jest blisko, ale to jeszcze nie jest to. Zmieniamy ustawienia, że chcemy mieć kolorową grafikę. I jest wszystko ok, ale patrzcie, ile nam napieprzyło elementu. Jak wam pokażę, to być może już się da pokazać. Jeszcze nie, musimy to zaakceptować. Zmianę. Dobra, zaakceptujemy. Pokażę wam jedno i później przejdziemy do tego, jak to można naprawić. Ale dobra, strasowaliśmy to. Expand i patrzcie, jaka tu mamy siateczka. Dajemy na outline i patrzcie, ile linii ma do przejścia laser, ile ma linii do przejścia plotter. I tworząc coś takiego, wysyłając to do agencji reklamowej, która nam miałaby wyciąć coś na koszulce, no to dostaniemy puzzle. Puzzle z levelem trudności full hard, masakra po prostu. Nawet w zasadzie tu nie widać za dużo obiektów, bo jeszcze tło nam strasowało. Cofnijmy sobie to. Cofamy. Ciągle mam na outline i dlatego nie widzimy. Dobra. I teraz spróbujmy strasować troszkę ładniej i dobrać ilość kolorów, bo tutaj w Illustratorze mamy możliwość trasowania kolorowego. Trasuje nam, czy nie trasuje? Image Trace. Ok, musimy znowu potwierdzić, że chcemy kolory. Dajmy 6 kolorów, zaczniemy sobie podwyższać, bo wiem, że tu chyba jest więcej kolorów, tak na oko. Mamy zielony, czarny, czerwony i pomarańczowy, powiedzmy, czyli zielony, czarny, czerwony, pomarańczowy. Zielony, czarny, czerwony, pomarańczowy. Mamy 4 kolory, więc spokojnie tu możemy wybrać 4 kolorki i co nam tu wypluło? I pozbyło się zielonego, czyli on automatycznie nie potrafi rozróżnić tych kolorów, albo ja źle policzyłem. Czerwony, żółty, czy tam pomarańczowy, czarny, zielony. No 4 kolory jak byk, ale on tu widzi, że to jest 5 kolorów. Więc damy mu 5 kolorów. Aha, biały jest też kolorem, także zwracam honor, przepraszam. Znaczy białe, to tło jest żółte. 5 kolorów też nie, bo widzicie tutaj w rogu mamy to tło w 2 kolorach, więc jednak to jest 6 kolorów, czyli tak jak zaczęliśmy na początku. Trasujemy, pojawił się ten zielony, ale dalej mamy krawędzie do dupy. Więc możemy sobie wejść w opcje dodatkowe. Tu mamy informacje, ile mamy wierzchołków, ile mamy krzywych i jest tego sporo. Także plotter też ma dużo zabawy i często ilość wierzchołków na obiekcie wektorowym też definiuje, jak długo się będzie wycinał. Nawet po prostu gdzieś jest ten ułamek sekundy, że program może myśleć w tym miejscu, czy iść dalej, zatrzymuje się przy każdym punkcie i opóźnia wykonanie tego elementu. Możemy zmieniać tutaj ilość właśnie naszych narożników, możemy zmniejszać noise, czyli te krawędzie poharatane, ale kosztem tego, że gdzieś tracimy dokładność elementów lub mniej damy linii, mniej damy ścieżek. No i co byśmy nie robili z mojego doświadczenia, to nigdy z automatycznego tracingu nie uzyskamy żylety. Przejdźmy sobie na widok outline. Już jest lepiej, widzicie, nie mamy aż takich puzli, ale jednak te krawędzie są zrypane. Są narzędzia, które pozwolą nam pozbyć się troszkę bardziej tych wszystkich elementów typu Simplify, w którym możemy kontrolować, jak gładkie są linie, jak mało jest tych przestrzeni, ale kosztem znów zaokrągleń, kosztem znów innych elementów. Nie ma jeszcze algorytmu w Illustratorze, który idealnie, tak jak powinien, wykryje, gdzie są wierzchołki, gdzie powinny być wierzchołki, gdzie się kolor zaczyna, gdzie się kończy, więc tutaj może być problem. Zwłaszcza przy takich projektach, które są w takim stylu, jak rysowane, czy ołówkiem, czy jakimiś, na jakimś teksturze. Takie już wektorowe, jakbyśmy udało nam się wygenerować w AI. Prosty projekt typu, pokażę wam na przykład coś innego, tutaj mamy koszulkę, to tu też nie będzie idealnie, bo tutaj coś nam pokazuje też, jeśli coś takiego damy do trasowania, zwłaszcza, że jest czarne, no to nie licząc tego, że tło nam zaś będzie kolorował i będzie trzeba wyłuskać te czarne obiekty z tła, no to z czarnym sobie poradzi, ale zapomnijcie, że to będzie żyleta, zwłaszcza przy małych literkach. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby stworzyć element, jeśli nie od zera, to żeby choćby od zera wykonać go wektorowo, poprawnie
punkt po punkcie stworzyć sobie proste linie, proste krzywe. Jeśli oczywiście mamy taką potrzebę wycinać to w agencjach reklamowych, robić z tego pieczątki, robić z tego elementy, które tam właśnie mamy na ścianie wiszą, czy z drewna, czy z pleksji, czy jeszcze z innych materiałów. To jest format stworzony do tego. Automatyczne zapisywanie krzywych, fontów na krzywych może zahaczy jak będziemy robić ulotkę i wtedy stworzymy profil w Illustratorze, w InDesignie, który nam automatycznie będzie przy eksporcie zamieniał na krzywe, a jeśli nie zamieni mimo wszystko, bo jakiś błąd popełnimy, to Wam pokażę Adobe Acrobat w Preflight narzędziu, jak zamienić sobie takie teksty na krzywe bez fontu, nawet jeśli nie mamy go na komputerze. I chyba to wszystko. Także mamy temat krzywych. Ja sobie jeszcze zerknę na notatkę, bo gdzieś w notatce miałem informacje, czy coś jeszcze chcę powiedzieć na ten temat. No tak, to chyba wszystko, jeśli chodzi o wektory, przynajmniej na razie, co mi przychodzi do głowy. I jak zawsze podsumowanie. Drodzy ludzie z branży kontaktujący się z drukarniami, marketingowcy, nie wiem, to określenie jakoś mi nie pasuje, chociaż marketing people nie mam pojęcia, jak do was się zwracać. Ludzie, którzy pracują w marketingu i mają styczność z projektowaniem, bardzo często, bardzo często i nagminnie słyszę, że drukarnia chce coś na wektorach, na jakichś tam wektorach. Ja nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co to są wektory. I nawet często nie macie chęci poznać, tak naprawdę zrozumieć, co to są wektory. Więc mówię, że to są wektory, czyli obiekty geometryczne, a nie fonty, bo to jest właśnie przypadek, w którym wy się zgłaszacie, że chcecie coś na wektorach. I jak drukarnie czy agencje reklamowe potrzebują twój obiekt przeskalować, czy wygrawerować, czy wyciąć laserem, czy wyciąć ploterem, czy nawet wyciąć maszyną CNC. To są wektory, raz a dobrze zapamiętajcie, wektory to są pliki, które nie są zrobione telefonem jako zdjęcie, to nie są JPEGi z Worda, to nie są pliki graficzne przesyłane w formacie PNG, JPG, BMP, czy Word, czy Excel, czy jaki tam jeszcze sobie wymyślicie. Prawdziwy plik wektorowy od profesjonalisty dostaniecie w PDF-ie, dostaniecie w SVG, dostaniecie w EPS, dostaniecie w w Adobe Illustrator, bo teraz AI to znaczy co innego. Więc nie ma innych tak naprawdę plików, w których ktoś może do drukarni coś wysłać w wektorze. PLT to jest typowy format do plotera. To jest format, który tak naprawdę jest pokrewnym formatem z SVG czy EPS. On zapisuje sobie też dane typowo do obsługi plotera. No i tyle w temacie. Dzięki, do zobaczenia w następnych filmach.